Cześć, ja nazywam się Kamil. Razem z Dawidem reprezentujemy GetInData. Opowiemy w krótkich słowach, czym jest Apache Flink i jakie są nasze wrażenia po konferencji Flink Forward, która odbyła się w Berlinie miesiąc temu. I właśnie dlaczego się tak naprawdę tym projektem warto zainteresować w niedługiej przyszłości. Czym jest Flink przede wszystkim? Flink to jest open source'owe rozwiązanie do przetwarzania zarówno strumieniowego, jak i batchowego w rozproszonym środowisku. To przetwarzanie strumieniowe może być ze stanem lub bez. I jakby najważniejsza rzecz, którą o Flinku warto zapamiętać i wynieść z tej prezentacji, to jest to, że za Flinkiem stoi takie hasło streaming first. Czyli Flink był projektowany i rozwijany w takim nurcie, że jakby strumień jest, po angielsku się mówi first class citizen, tak? Czyli jakby głównym elementem, jakby bazą dla całego systemu są strumienie i przetwarzanie batchowe to jest tylko szczególny przypadek przetwarzania strumieniowego, tak? Czyli jak ktoś chce przetwarzać jakieś większe batche, to tak naprawdę są to odpowiednio duże okna w przetwarzaniu strumieniowym. Corem tego całego systemu jest właśnie taki streaming data flow engine, na którym właśnie jakby siedzą dwa API. Jedno to jest data set, czyli takie do przetwarzania batchowego, a drugie to jest data stream do przetwarzania strumieniowego. Ten streaming data flow engine to jest właśnie taki core, który zapewnia fault tolerance, rozproszenie, przesyłanie danych, komunikację i na tym opiera się cały framework. A API no to jest jakby część dostępna dla programisty, która jest dosyć podobna do tego, co na przykład możecie znać z Spark streamingu. Będą później jakieś przykłady, więc zobaczycie, jak to mniej więcej wygląda, ale jest dosyć wyewoluowane już i przyjazne. Wyżej poza tym API są jeszcze biblioteki, które trochę, mam wrażenie, powstały, żeby dać znać community, że my też potrafimy, w takim sensie, że w Spark Streamingu są podobne biblioteki tak do machine learningu, Jelly to jest biblioteka do przetwarzania grafowego, Table API to jest trochę odpowiednik Spark SQL-a. One są jeszcze dosyć mocno eksperymentalne, ale to jest jakby kolejna warstwa nad tymi Data Stream API i Data Set API. Sam Flink został napisany w Javie, w większości w Javie. Ma oczywiście Javowe API, bardzo dobre API skalowe, które zostało dosyć mocno dopracowane do tej wersji, która jest aktualnie, no i API Pythonowe, nie wiem jak bardzo stabilne, aczkolwiek na pewno mniej niż API Javowe i skalowe. No właśnie, to jest jakby to, co powiedziałem, tylko że na obrazku, tak, czyli mamy w środku jest ten runtime, czyli ten streaming data flow engine, nad nim mamy API dataset do batch processingu i data stream do stream processingu. Tam są te biblioteki, no i oczywiście sam framework można odpalać lokalnie na pojedynczym JVM-ie, na swojej maszynie, można odpalać na klastrze. Flink ma swojego job managera i można go odpalić bez żadnego yarna, ale też można z yarnem. I w cloudzie, zarówno podobno Google'owym, jak i AC2. Niestety nie wiem, jak to działa i czy w ogóle, ale tak się przynajmniej chwalę. Właśnie, to żeby powiedzieć, jak długo ten projekt istnieje, to można rzucić okiem na ten slajd i odnieść wniosek, że tak naprawdę dosyć krótko, bo co prawda w 2010 roku powstał projekt, z którego Flink się wywodzi, o nazwie Stratosphere, jako projekt badawczy na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie, ale długo się nie za wiele działo, tak naprawdę dopiero do ostatniego roku, kiedy zaakceptowano Flinka do Apache Incubator jako projekt w kwietniu. Później to rozwój znacząco przyspieszył. Stał się Flink projektem top-levelowym w grudniu zeszłego roku. Mniej więcej w okolicach listopada powstała też firma Data Artisans, która jest jakby takim wsparciem dla Flinka od strony komercyjnej. No i tam są główni komiterzy Flinka. Wersje dosyć często były releasowane aż do właśnie do teraz. Taką wersją, która do niedawna była wersją stabilną, podczas tej konferencji również była ostatnią wersją stabilną, to jest wersja 0.9.1, tam dosyć mocno przepisano cały core na Akkę,
już zapewniono exactly once stream processingu, ale tak naprawdę pierwszy wniosek z konferencji, który chciałbym Wam teraz przedstawić, na której byliśmy, to jest taki, że cała konferencja i w zasadzie to, co jakby najlepsze we Flinku, to jest dopiero wersja 0.10. W sensie wszystkie prezentacje i jakby wystąpienia, które były na tej konferencji, dotyczyły funkcjonalności, które są w wersji 0.10, która jest tak naprawdę w moim odczuciu, znaczy w naszym odczuciu w sumie, tak jak sobie rozmawialiśmy po tej konferencji, pierwsza sensowną, którą warto rozważać, żeby użyć produkcyjnie. No właśnie, i ta wersja na nasze szczęście została zreleasowana 4 dni temu, czyli 16 listopada dokładnie chyba. I to jest, tu widzimy jeszcze jakąś aktywność z GitHuba, tak, ale właśnie, ta wersja 0.10, no to jest wersja, tak jak powiedziałem, istotnie lepsza od 0.9.1. I co tam zrobiono? Przede wszystkim nawiązano współpracę z Googlem, taką powiedzmy koncepcyjną, w takim sensie, że ludzie z Google'a też trochę z tego korzystali przy rozwoju swojego Google Data Flow API, a ludzie z Flinka skorzystali w ten sposób, że poprawili swoje Data Stream API bazując na tym, co wypracował Google Data Flow. Wprowadzono zaawansowaną obsługę czasu zdarzenia, o tym za chwilę powie Dawid trochę więcej. Samo przetwarzanie streamingowe wzbogacono o stan, też dorobiło się nowych interfejsów w API, które znacząco ułatwiają wprowadzenie własnego stanu do przetwarzania strumieniowego i dodatkowo dodano interfejsy do hookowania różnych state backendów, tak? Bo normalnie stan jest zapisywany albo w pamięci, albo na dysku, ale powiedzmy to znacząco ugeneryczniono. Flink zawsze słynął z bardzo dobrego zarządzania pamięcią w takim sensie, że kiedyś Spark Streaming miał takie problemy, że dane, które nie mieściły się w pamięci, no to po prostu Spark Streaming się wykładał. We Flinku takiego problemu miało nie być oryginalnie. Naprawdę nie wiem, jak to było w praktyce, ale na pewno jest tak, że Flink sam zarządza pamięcią w JVM-ie, a od wersji 0.10 również poza tipem. Wprowadzono znacząco lepszą operacyjność w wersji 0.10, czyli są jakieś toole do monitoringu, restowe API do metryk, pozbyto się single point of failure w klastrze dla job managera, zarówno w Yarnie, jak i w takim standalone klastrze. Zintegrowano się z wieloma różnymi systemami, o tym powie Dawid. No i są jakieś drobnostki jeszcze typu jakiś outer joining dataset. No i to jest ważna też informacja, że ta wersja 0.10 to jest tak naprawdę prawie wersja 1.0 z dokładnością do tego, żeby ona się troszkę wygrzała i tak naprawdę kolejna wersja deweloperska, jak zobaczycie sobie na GitHubie, to jest właśnie wersja 1.0. Już żeby zakończyć moją część, to pokażę Wam tylko prosty przykład kodu, który jest właśnie w Data Stream API. To jest taki klasyczny Hello World w Big Data, czyli word count. To prawda strumieniowy, ale tak naprawdę okno, jak widzicie, tu jest zdefiniowane globalne, czyli tak naprawdę zrobi się jedno po wykonaniu tego DAG-a, tak naprawdę jedno wypisanie sumy, tak. I tu są jakby dwie rzeczy zaznaczone czerwone, które się jakby istotnie różnią w API Data Set, czyli definicja Execution Environment i tego, jakiego typu jest właśnie ten obiekt, na którym wykonujemy operację. Tu jest Data Set API. Ok, oddaję głos Dawidowi. Okay, to ja postaram się tak pokrótce przedstawić najważniejsze funkcje, które nam wydały się jakby najciekawsze, to co mówili na konferencji i te, które naszym zdaniem mogą stanowić o sile Flinka w stosunku do konkurencji. Jakby pierwszym i takim najważniejszym, najczęściej poruszanym zagadnieniem jest to, że zauważono potrzebę wyodrębniania różnych rodzajów czasu. I czas, to chodzi o przetwarzanie strumieniowe, czas podzielili na czas wydarzenia, czyli event time, czas dotarcia eventu do systemu, czyli ingest time i czas przetwarzania, processing time, kiedy wykonujemy jakieś obliczenia na tych zdarzeniach, tak? I jakby co to tak naprawdę znaczy i do czego to może służyć. Wyobraźmy sobie sytuacje na przykład takie, że chcemy zliczyć w każdej minucie, ile nie wiem, mamy polubień
jakiegoś naszego posta, czy generalnie czegokolwiek. I mamy dwa źródła danych. Jedno niezawodne, szybkie, powiedzmy jakieś desktopowe i zbieramy dane z urządzeń mobilnych, które potrafią wprowadzać jakieś opóźnienie. Czyli na przykład tutaj z tego drugiego źródła zdarzenia spływają nam z opóźnieniem 3 minut. Tutaj mamy bardziej dokładny slajd i taka mała legenda. Jak są liczby wyżej, to jest czas wydarzenia, czyli tak naprawdę timestamp wydarzenia tym żółtym kolorem oznaczony. Zielonym kolorem jest czas przetwarzania, czyli tak naprawdę kiedy jesteśmy w stanie ten event przetwarzać w naszym silniku. I gdybyśmy chcieli rzeczywiście przetwarzać eventy w takich oknach dwuminutowych, no, kiedy tak naprawdę nas interesuje, kiedy nas ktoś polubił ten post, a nie kiedy my się o tym dowiedzieliśmy. I tak inne rozwiązania z tego, co nam wiadomo, jakby nie oferują czegoś takiego. Tutaj Flink właśnie zapewnia z tym rozróżnienie, pozwala nam prawdziwie z dwóch źródeł okna zbierać, mimo że te eventy są opóźnione. Więc, a nawet w złej kolejności. A nawet w złej kolejności. Tak, bo tu wszystkie przychodzą po tamtym, tak? I to, co jest takie ważne hasło, często padało, jest to, że czas przetwarzania jest różny od czasu wydarzenia i o tym należy pamiętać. Kolejnym jakby taką ważną zagadnieniem, pojęciem, które się też pojawiało, jest pojęcie watermarka, czyli tak naprawdę funkcji czasu wydarzenia, która określa postęp czasu wydarzenia. To dość skomplikowanie brzmi, ale to chodzi o to, że wartość tego watermarka określa, że zdarzenia o wcześniejszym czasie niż ta wartość po prostu już się nie pojawią. I na bazie tego tak naprawdę dość prostego koncepcyjnie zagadnienia Flink udostępnia nowe, które w innych systemach się nie pojawiały, operatory strumieniowe, które pozwalają definiować właśnie te okna tak naprawdę znane, ale nowymi operatorami są tutaj triggery, które tak naprawdę mówią, kiedy te eventy, w jakim momencie te eventy powinny być przydzielane do poszczególnych okien, a także ewiktory, które tak pozwalają nam, dają nam większą kontrolę nad tym tak naprawdę, które eventy powinny się tam znaleźć. Czyli jeszcze mimo momentu jeszcze potrafimy z tego okna niektóre eventy odrzucić. Nie będę się zagłębiał, bo to czas jakby się nie pozwala na to, ale chcemy zainteresować generalnie tematem. Tu jest fragment też kodu, że mimo że być może to jakoś trudno brzmi, to definiowanie takich jest dość proste i przyjemne, jakby coś też jest bardzo dobra do tego dokumentacja. Kolejną cechą, która naszym zdaniem jest dość ważna, jeżeli chodzi o Flinka, to jest to, że naszym zdaniem się bardzo dobrze integruje z innymi systemami. I tak jak Hadoop wydaje się dość oczywistym, zarówno jest obsługiwany HDFS, jak wszystkie input formaty, to Flink też we Flinku udostępnikono możliwość uruchomienia Google Data Flow, czyli takiego nowego frameworku od Google'a, znaczy API wykorzystania Flinka jako silnik do obliczeń, czyli tak naprawdę Data Flow można uruchomić na Flinku. W tym momencie jakby tylko część batchową tego frameworku można tak uruchomić, jednak ze względu na to właśnie rozróżnienie tych czasów, które również występuje w Google Data Flow, to jest możliwe, jest zapowiedziane, że ta część strumieniowa też będzie możliwa do zrealizowania we Flinku. Również taką ciekawostką, która moim zdaniem była dość istotna, jest to, że jest też udostępniona integracja ze Stormem, to znaczy, że jest możliwość uruchamiania topologii kodu stormowego na Flinku. Z niewielkim wkładem pracy, jeżeli mamy jakąś bazę kodu stormowego, możemy ten kod uruchomić po prostu na Flinku. Jeżeli już też mowa o tych właśnie silnikach, to
też z takich ciekawostek, to prawie od samego początku, kod Flinka można uruchomić na tezie, czyli tak naprawdę mamy wtedy tylko te warstwy API flinkowego i kod jest uruchamiany, tak naprawdę tłumaczony do teza. Tu część osób, ludzi tak twierdziła, że wykorzystanie teza potrafi trochę polepszyć wydajność, jeżeli chodzi o zapytanie batchowe. Też tutaj, jeżeli chodzi o Kafkę, to Flink z Kafką też się integruje, wykorzystuje kafkowe Simple API i tutaj, co jest ważne i bardzo często w kontekście Kafki poruszane, to tak jak Kamil wspominał, cały silnik posiada semantykę exactly once, więc również przy integracji z Kafką jest te exactly once processing zapewniony. No, jako też docelowe jakieś tam miejsca składowania danych można wykorzystać Elasticsearcha czy Apache Nifi. Znaczy Apache Nifi akurat nie do składowania, ale natywną integrację jakby z tymi narzędziami też posiada. Dość często się też pojawia pytanie, jak bardzo produkcyjnym systemem może być już Flink. I tutaj mamy jakąś listę firm, które na tej konferencji przyznawało się do używania tego Flinka. W większości, tylko naszym zdaniem w większości nie były to jakieś duże zastosowania komercyjne. Raczej ludzie z tym dość mocno eksperymentowali. Prawdopodobnie jest to spowodowane tym, że tak jak tu też Kamil wspominał, tak naprawdę wersja 0.10 jest taką pierwszą rozwiniętą, bardziej stabilną wersją i wydaje nam się, że tak naprawdę to jest moment, gdy Flink będzie stawał się dużo bardziej i szerzej używanym narzędziem. Jeżeli kogoś ten temat zainteresował, to tutaj mamy kilka naszych zdaniem ciekawych i wartych do odwiedzenia miejsc. Jeżeli są jakieś pytania, to chętnie odpowiemy. Czy na przykład jedną taką barierą do wdrażania Flinka może być to, że on nie jest obecnie zintegrowany, na przykład z Ambari, z Gorlo. Czy słyszeliście jakieś takie głosy o tym, że coś takiego może się stać? Albo czy na przykład na roadmapie jest po prostu dodanie do Ambari? Szczerze mówiąc, ani na tej konferencji, ani jakoś w kuluarach, w sensie podczas tej prezentacji nie było żadnych takich głosów i ja też śledząc grupę, tak, bo grupa dyskusyjna jest bardzo aktywna Flinka, ludzie się bardzo starają, żeby ktoś, kto zadał to pytanie, od razu dostał odpowiedź od kogoś z data archival, właśnie tych ludzi, którzy tam się tym zajmują i żeby nie zniechęcił się w pierwszym kroku, to chyba nie jest jeszcze ten moment. Znaczy też jakby dużym zarzutem do community Flinka było to, że słabo działają jakby tak marketingowo, tak? Że tak powiem, jedna prezentacja cała prawie była poświęcona, trochę taka komiczna, ale była poświęcona zarzutom, że jakby Flink się nie rozpycha na tym rynku, tak? Że nie stara się wejść właśnie do Ambari czy do Cloudery Tak, ta prezentacja była porównaniem do Spark Streamingu, tak? Tak, w Spark Streamingu wiele rzeczy nie działa tak jak trzeba, ale marketingowo to zdecydowanie lepiej wygląda niż we Flinku. Tak? A czy Flink tak bardziej się teraz skupia na streamingu, czy batch to już jest takie coś, co przy okazji jest? Jeśli chodzi o batcha, to warto powiedzieć jedną rzecz, którą tu nie powiedzieliśmy, a mianowicie Flink ma bardzo dobre wsparcie dla iteracyjnych algorytmów. To jest jakby druga rzecz, którą Flink podobno dobrze robi. I na przykład właśnie biblioteka machine learningowa, czyli ten FlinkML, bardzo z tego korzysta, bo tam dużo algorytmów jest iteracyjnych. Więc jakby ja bym widział takie dwa kierunki właśnie. Pierwszy kierunek to jest taki, że ten data stream API jest bardzo rozwijane, znaczy może już nie, żeby zmieniać to API, ale żeby je jakoś ustabilizować, żeby wypuścić wersję 1.0. A w kwestii batcha, no to na przykład właśnie te biblioteki machine learningowe i grafowa, która bardzo dużo, tam chyba jednym zaznaczyłem, bardzo dużo rozwinęła się od wersji tam między chyba 0.9.1 a 0.10
Jelly, no to jest właśnie korzysta z tych, powiedzmy, jakichś prawnin iteracyjnych i batchowych. Znaczy, moje wrażenie po konferencji generalnie było tak, że jeżeli chodzi o zagadnienia batchowe, to albo ich nie było, albo były gdzieś przy okazji, a bardzo mocno jednak było postawione właśnie na strumieniowe przetwarzanie. Tak, jeśli kogoś nie bardzo zainteresował Flink, ale ogólnie samo przetwarzanie strumieniowe, to zdecydowanie polecamy, żeby przynajmniej przeklikał się przez slajdy tej prezentacji, która tam jest na początku człowieka z Google'a, który mówi właśnie streaming by default. Taki jest tytuł tej prezentacji, on występował z nią również na innych konferencjach big dataowych w tym roku. I ona jest właśnie bardzo ciekawa, dlaczego przetwarzanie strumieniowe to jest jakby next big thing, tak, w świecie big data. I ten Google Data Flow to jest ogólnie bardzo ciekawy projekt i Flink się trochę tak do tego podczepił. Możesz na chwilę te linki pokazać? Linki? Tak. Tak, a w samej prezentacji Flink Forward, która wideo i wszystkie slajdy już są dostępne, więc możecie sobie obejrzeć. I przede wszystkim właśnie polecamy 2 keynote'y, czyli gości z Data Artisans o tym, co jest w Flinku 0.10 i tą prezentację Google'a oraz prezentację ludzi z Data Artisans, bo to są najbardziej zmysłowne według nas. Pytanie. A tak ze Stormem mógłbyś to porównać? Ze Stormem? No. Znaczy ja szczerze mówiąc nie mam za dużego doświadczenia w Stormie. Poza tym, że no, w Stormie chyba nie ma w ogóle czegoś takiego jak przetwarzanie ze stanem. Jest tam Trident chyba, tak? Taki dodatek do Storma, który coś tam z tym stanem miesza. Ale ja szczerze mówiąc nie wiem, jak bardzo to jest dojrzałe albo sensownie używane, tak? No bo też na przykład rozmawialiśmy, tam był człowiek z Twittera, który oni już w Twitterze, mimo że Storm wyszedł tak z Twittera, oni już go nie używają dawno. W ogóle się zastanawiają, jakim cudem to w ogóle jest gdziekolwiek używane, bo to jest tak złe i tak wolne i generalnie nie wiadomo, dlaczego to w ogóle działa. Oni już mają nowy projekt, tak? Który nie jest jeszcze open source. Który nie jest open source i raczej szybko nie będzie. Tak jak on mówił, no ale też jakby przyjeżdżał się tym interesować, tak. Czyli też podsumowując, dlaczego się warto zainteresować Flinkiem? Jakie są obietnice składane przez Flinka? Dlaczego jest lepszy? Czy lepszy od czego? No właśnie. No właśnie, no to nie wiem, od file streamingu na przykład. Od streamingu? Na przykład to, co jest... Przede wszystkim to jest silnik strumieniowy. Tam możesz zejść do przetwarzania event by event. Tak, czyli element po elemencie możesz przetwarzać, taki możesz sobie, masz niską latencję, jeśli potrzebujesz, a jeśli chcesz większą, to możesz to sobie tuningować, więc dobrze mieć taką możliwość, żeby to tuningować. Druga rzecz jest taka, że właśnie, że myślano o streamingu od razu, a nie zrobiono to na batchu i próbowano to dostosować do tego. I z tego wynika na przykład łatwość integracji z Kafką, co jeśli byliście na ostatnim WHUG-u, to słyszeliście, jakie są problemy. Ja nie wiem, jak bardzo stabilna jest integracja, bo produkcyjnie pewnie żadna duża firma jeszcze tego nie wykorzystuje, Flinka z Kafki, ale mamy tu w GetInData takie jedno, powiedzmy, bardzo szybkie postawienie tego, żeby z Kafki czytać do Flinka i zapisywać, i to było zdecydowanie prostsze do zrobienia niż w Spark Streamingu. I nie trzeba się było martwić o jakieś tam zapisywanie offsetów do offset store'a, bo to wszystko już jest jakby ten cały fault tolerance, tak, że coś się tam wywali i że będziemy mieli zapewnione exactly once przy czytaniu z Kafki, to już jest powiedzmy by design w Flinku zrobione, tak? Back pressure i tak dalej, i tak dalej. To wynika z projektu. Generalnie no, trzeba wziąć pod uwagę, że to jest rzeczywiście framework strumieniowy, tak? On jest zrobiony do przetwarzania strumieniowego, więc jeżeli mamy takie zagadnienie, to moim zdaniem warto się tym zainteresować. Czy w Flinku można ustawić mieć N ostatnich eventów na okienku czasowym? No właśnie tak, to jest chyba. Na przykład jeżeli chodzi o count triggery, tak? Czyli możemy zbierać ileś tam. No właśnie, więc to by była różnica w porównaniu do Storma, który ma albo event po evencie, albo ten Trident, który ma okienko czasowe. Czyli tu generalnie jest bardzo tak, znaczy dowolna, tak można pisać własne, tak? To jest tak elastyczne, że naprawdę bardzo skomplikowane jakieś tam grupowania czy algorytmy. Można robić okna sesyjne na przykład też, tak? I po sesji, które się automatycznie przedłuża, jeśli pojawi się jakiś event, ktoś taki na grupie właśnie miał use case. No i to jest możliwe za pomocą tych interfejsów, tak?
Okej, chyba musimy kończyć, żeby jeszcze koledzy zdążyli. Cześć wszystkim, nazywam się Marcin, Cylke, pracuję w Allegro. Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć o tym, jak przeszliśmy od Spark Streamingu do aplikacji restowej. Ja pracuję w zespole rekomendacji przy platformie rekomendacyjnej i pewnie 2 tygodnie temu na WHUG część z Was była i słyszała tutaj prezentację o tym, jak inny zespół Allegro korzysta ze Spark Streamingu, jest z tego super zadowolony i jak świetnie dla nich to działa. No my mamy trochę inne doświadczenia i postaram się Wam powiedzieć, w czym taka różnica jest. Przy pracy nad platformą rekomendacyjną zostaliśmy postawieni przed takim wyzwaniem, można powiedzieć. Mieliśmy do przetworzenia dużą ilość zdarzeń generowanych przez backend Allegro. Więc no, Allegro jako duży serwis ma dużo użytkowników, ciągle jakieś tam zdarzenia generuje. A to klikania, a to transakcje, zakupy. Wszystko to jest tam generalnie chmurą strzałek, która nie jest może zawieszona tak do końca w powietrzu, gdzieś tam trafia, ale musieliśmy ją okiełznać, musieliśmy wziąć te eventy, przetransformować w dużej części, zmienić na inny format albo jakoś tam przetworzyć chociaż wstępnie, część przesłać w całkiem inne miejsce, do innego kolejnego systemu, część zachować u siebie. No i tak żeśmy usiedli nad tym problemem, popatrzyliśmy, co tu zrobić. No, skoro płyną jakieś eventy, to na pewno fajnie będzie zrobić tutaj streaming. Mieliśmy już w naszej platformie korzystamy ze Sparka do offline'owych jobów. No i oczywiście przeczytaliśmy, że jest Spark Streaming. No to weźmy to. Będziemy mieli jedną bazę kodu i będzie to działało fajnie na pewno, no bo Spark działa fajnie przecież. No i mniej więcej dzięki temu powstało nam taki design, takie rozwiązanie. Nadal mamy ten backend Allegro, no bo przecież z niego bierzemy nasze zdarzenia. I ta chmura strzałek, która była na poprzednim slajdzie, teraz zamieniła się w taki klaster nazwany Hermes. Hermes jest wewnętrznym, powstał w Allegro, jest nakładką na Kafkę, takim restowym interfejsem, który przyjmuje po HTTP komunikaty tak naprawdę no z tego backendu Allegro, przechowuje je i jest w stanie wysyłać jakimś subskrybentom, również po HTTP. Generalnie korzysta z Kafki do przetrzymywania tych eventów. Wszystko na niej się odbywa i tak naprawdę każda subskrypcja to jest jakiś tam kolejny topik na Kafce. Więc przeczytaliśmy sobie dokumentację do Spark Streaminga i postanowiliśmy użyć tego, co oferował, czyli natywnego wsparcia do Kafki. No bo to brzmiało super. Skoro jest coś natywnego, użyjemy tego, będzie działało. Zrobiliśmy sobie krótki proof of concept, no i trzeba przyznać, że wtedy to było ok i działało. Dodatkowo rozważaliśmy też takie rzeczy, no, że przecież to musi działać w miarę niezawodnie, więc niech to ma chociaż jakąś platformę, gdzie procesy będą restartowane i jakoś to będzie wspólnie zarządzane. Spark oczywiście wspiera deployment na Jarnie, robi to całkiem nieźle, widać dashboardy, wszystko jest jak najbardziej wygląda w porządku. Naszym założeniem architektonicznym było też to, że będziemy mieli jakby tych eventów, które przetwarzaliśmy, było wiele rodzajów, około 14, może 16. Dla każdego z nich postanowiliśmy zbudować oddzielną topologię, czyli taki job streamingowy, który był oddzielnie deployowany na Jarnie. Ten pomysł wziął się z tego, że chcieliśmy, raz, że nie mieliśmy jakiegoś ogromnego doświadczenia ze Spark Streamingiem, więc chcieliśmy zminimalizować takie operacyjne problemy, które, na przykład restartowanie. Nie chcieliśmy, żeby restartowanie konsumpcji jednego zdarzenia zabijało nam cały klaster, znaczy całą konsumpcję wszystkich zdarzeń, no bo to by się mogło wiązać ze zwiększeniem laga na tych kolejkach i tak dalej. Więc sobie wymyśliliśmy taką super architekturę. No i tak, to jest niby takie oczywiste rozwiązanie, jak nam się wtedy wydawało. I co mogło pójść nie tak, to poszło. Przede wszystkim, jak byliście właśnie 2 tygodnie temu, to chłopaki tam w szczegółach mówili, czemu nie używać Kafka receiverów w Sparku. My ich użyliśmy. My zaczynaliśmy jakby pierwsi używanie tego Spark Streamingu i wtedy jeszcze nawet, to była w okolicach wersji 1.0, wtedy nie było jeszcze nic innego tak naprawdę. Nikt otwarcie w Sparku, w tym community nie mówił, że Kafka receivery są słabe.
My też jakoś tak specjalnie wtedy nie wgryzaliśmy się w kod, nie szukaliśmy akurat tam błędu, więc ich wesoło używaliśmy. To spowodowało, raz, że używaliśmy, mieliśmy 16 oddzielnych jobów i dwa, że były one zadeployowane na jarnie i używały Kafka receiverów, spowodowało, że zużywaliśmy bardzo dużo zasobów klastra. To było tak mniej więcej, potrafiło się zdarzyć 160 giga na jeden job. To było w szczycie. Większość zajmowała znacznymi. Ale sumarycznie te joby pochłaniały bardzo dużo zasobów klastra. No to się brało z tego, że każdy taki topic, każdy z tych 16 był popartycjonowany na przynajmniej 8 partycji, więc do każdej partycji był jeden Kafka receiver i jak się to zdeployowało na klastrze, no to dostawaliśmy właśnie taki efekt. Więc podstawowym naszym błędem było to, że użyliśmy w ogóle high-level Kafka consumera, który powodował jakby problemy takie operacyjne, ale z drugiej strony nie mieliśmy też dzięki temu żadnego back pressure, czyli często zdarzało się tak, że w nocy czy w ciągu dnia, w momencie kiedy dostawaliśmy zbyt dużo eventów, no to dana topologia nie wytrzymywała i po prostu padała na klastrze, dostawiliśmy alarm, dzwoniły telefony na dyżurze i tak dalej. No to było dosyć takie nieprzyjemne. Drugą rzeczą, którą high-level Kafka Consumer robi, to jest oczywiście zapisywanie offsetów w Zookeeperze. No, powiedzmy, że to wydawało się takim całkiem niezłym designem, ale oczywiście jest obarczone też wieloma problemami. Przede wszystkim objawiły się one wtedy, kiedy natknęliśmy się na błąd przy rebalansingu kawkowych konsumerów. Polegało to na tym, że od czasu do czasu następuje właściwie zbalansowanie konsumerów pod względem tego, z których partycji należy pobierać, a z których nie. I przy tej operacji ta implementacja sparkowa zawieszała się tak jakby i niektóre partycje przestawały być w ogóle konsumowane. Skutkowało to tym, że mieliśmy topic, który miał wszystkie partycje puste, znaczy na bieżąco czyszczone, poza dwoma, które były całkowicie zapomniane, na przykład miały 3 miliony komunikatów i nie dawało się tego za specjalnie rozwiązać łatwo. Trzeba było resetować właśnie te offsety w Zookeeperze i to ręcznie i tak dalej. Było strasznie problematyczne. Do tego doszły jakieś problemy właściwie ze Spark Streamingiem i jego kontenerami na jarnie. I to oczywiście nie są jakby błędy może architektoniczne z naszej strony, nie jakieś wielkie, tylko po prostu wpadliśmy na minę, jaką była ta implementacja w Spark Streamingu. No i niestety, tak się zdarza. W międzyczasie, jakby żeby tak zobrazować, gdzie wtedy były te direct streamy, których używali chłopacy, one weszły w Sparku chyba w maju 2015, w kwiecień, maj, stały się tak jakby produkcyjnie dostępne i wtedy tak naprawdę można było na nie przejść. Tylko że problem był taki, że my byliśmy już wtedy na tym etapie tak sfrustrowani całą sytuacją, że postanowiliśmy w ogóle z tego zrezygnować. Rozważaliśmy, nie chcieliśmy już po prostu Spark Streaminga, bo uważaliśmy, że jest strasznie ciężki w obsłudze. Mieliśmy jakieś pomysły na alternatywy i najbardziej sensowną z nich wydało się to, że zbudujemy po prostu prostą aplikację restową, która będzie odbierała wszystkie te komunikaty i je przetwarzała samodzielnie. Wracając trochę do tego, co oferowała nam infrastruktura Allegro, więc ten Hermes, którego wcześniej wspominałem, jest nakładką na Kafkę. Wcześniej dobieraliśmy się do niej tak jakby pod spodem i czytaliśmy bezpośrednio z Kafki. I to raz, że stoczyliśmy o to jakiś tam bój z zespołem, który się opakował Hermesem, no bo nie chcieli nas tam wpuścić. W końcu się udało. No i jakby dzięki temu mogliśmy sobie tak skopać pięknie ten streaming. Postanowiliśmy się z nimi przeprosić i zrobić sobie subskrypcję na tym Hermesie. Dzięki temu Hermes po prostu wysyłał na nasze jakieś endpointy HTTP zwykłe JSON-y i było tak, jak sobie chłopaki zajmujący się Hermesem zaplanowali. Nasza aplikacja nie była jakaś specjalnie dziwna, po prostu było to wiele instancji restowej aplikacji zainstalowanej na klastrze Mezosa i no znów, chcieliśmy się pobawić, to wzięliśmy kolejną nową zabawkę, ale w odróżnieniu od Spark Streamingu ta się przynajmniej sprawdziła i właśnie dzięki niej całe przedsięwzięcie, całe to przejście
okazało się tak fajnym krokiem. Hermesa i Mezosa, czyli jakby Hermes, świadomość tego, gdzie są zadeployowane dane usługi, Hermes bierze stąd, że korzystamy z Service Discovery wewnątrz Allegro i usługi deployowane na Mezosie same rejestrują się w Service Discovery, a Hermes jest w stanie wysyłać na tak zdefiniowane endpointy wiadomości. Robi po prostu round robinowy taki scheduling i wysyła po kolei do instancji. Jakie są zalety tego rozwiązania? Znaczy, przede wszystkim, czego teraz nie mamy już dzięki tej całej sytuacji? Na pewno nie mamy Spark Streamingu. No i to jest, ale przede wszystkim nie mamy też problemów i takich operacyjnych. To jest z jednej strony fajnie, że nie mamy tego Spark Streamingu, ale z drugiej, no on się jednak dynamicznie rozwija i to jest jakaś tam bardzo duża część Sparka, w którą właśnie jest duże parcie teraz. Więc to jest... trochę się wycofaliśmy z niego, może warto byłoby znów wrócić i sprawdzić, co się tam zmieniło. Ale nie żałujemy tego. Dzięki temu zyskaliśmy platformę, która właśnie dostarcza nam poprzez rzeczy, które mniej więcej już opowiedziałem, czyli przez Service Discovery, które jakby w takiej architekturze mikroserwisów no jest dosyć niezbędne. Dzięki temu i dzięki temu, że zużywamy znacznie mniej pamięci, bo teraz mamy na Mezosie zainstalowanych na przykład w szczycie 10 instancji, z których każda zajmuje 4 giga. To wszystko składa się na to, że przejście, zmiana jakby punktu widzenia super się opłaciła. Dodatkowo dzięki takiemu deploymentowi, jak mamy teraz, mamy zdecydowanie lepsze zarządzanie, bo jeżeli mieliśmy aplikację zainstalowaną na klastrze jernowym, to jakby topologia Spark Streamingu zajmuje ileś tam określonych węzłów. Ciężko ją zeskalować w taki przezroczysty sposób. Trzeba raczej ją zabić całą i zainstalować od początku na większej ilości węzłów. I teraz dzięki Mezosowi wystarczy kilka kliknięć i możemy usunąć dany host albo dodać kilka kolejnych, bo jakby nie wymaga to restartowania całego klastra aplikacyjnego. No dodatkowo, jeżeli jedna z maszyn na przykład zachowuje się jakoś wadliwie, chcemy sprawdzić, co się na niej dzieje, to po prostu możemy się na nim albo zalogować, albo jeżeli nie mamy do tego siły, to możemy ją tą jedną zabić i jeszcze raz ona zostanie wystartowana. Na Jarnie niespecjalnie to jest tak możliwe w trakcie działania aplikacji. Jest jeszcze jedna rzecz, której nie powiedziałem wtedy, czemu w ogóle wybraliśmy Spark Streaming. Wydawało nam się, że fajnie będzie mieć jedną wspólną bazę kodu do tego, czego używamy w batchowych jobach i będziemy pewnie używać tych streamingowych. Początkowo tak było, ale później okazało się, że w Spark Streamingu brakuje nam na przykład metryk, więc musieliśmy dopisać jakiś super mini framework do tego, który by rejestrował metryki, wysyłał do Grafita czy gdzieś, więc to już było jakieś znaczące odejście od naszej oryginalnej bazy kodu. No i takich rzeczy pojawiło się z czasem znacznie więcej, więc ten kod się zupełnie rozjechał. To już nie było żadną zaletą, że mamy tu skalę i tu. Teraz monitoring jest w zasadzie, no, można powiedzieć, przezroczysty. W połowie zrobiony jest przez nas, bo monitorujemy naszą aplikację restową. No i to jest rzecz w miarę oczywista. Po prostu mierzymy rate na przychodzących eventów, mierzymy czasy odpowiedzi na tych endpointach. Takie rzeczy jakby wszyscy jesteśmy raczej przyzwyczajeni do robienia w restowych apkach. Z drugiej strony, żeby zmierzyć to, jak zachowuje się kolejka, to jak zachowują się topiki na kawce, to dostarcza nam Hermes, ale jakby dzięki infrastrukturze nie musimy robić tego sami. Wtedy musieliśmy. To było dla nas dużym bólem, bo nie mogliśmy w łatwy sposób ocenić laga na kolejkach, nie mogliśmy ocenić, co tak naprawdę powoduje, jakby, czy nasze przetwarzania kończą się błędami, czy działają poprawnie. Więc tak, Hermes nam właśnie to daje i jakby to jest teraz chyba zdaje się open source'owe, więc można tego użyć. Wydaje mi się, że to jest trochę trudne poza Allegro, natomiast jest to możliwe. Więc to jako część architektury, infrastruktury było bardzo istotne przy naszym przejściu. No i właśnie ten wygodny deployment, jeszcze o którym wspominałem,
A ostatnio zdarzyło się coś takiego, że koledzy z zespołu zajmującego się mezosem zaproponowali, że przeniosą nas na inny klaster, większy, wygodniejszy, szerszy. No i cała operacja polegała na tym, że mieliśmy aplikację na jednym klastrze i uruchomiliśmy ją na drugim klastrze, po czym zdjęliśmy tam na pierwszym i koniec. No niby proste, ale nie spowodowało to żadnej specjalnej przerwy w działaniu usługi. To, co się stało, do tego momentu działa ten stary klaster, mający 10 instancji. Tutaj coś się zadziało i to jest właśnie to przełączenie. Tutaj zrobiło się ich nagle 20 i dlatego jest tak poszarpane, no bo skala jest troszkę rozjechana. Tutaj zdjęliśmy jakby aplikację ze starego klastra, tutaj już działa tylko na nowo. Więc też dzięki temu, że w sumie ta usługa jest idempotentna, nie było jakiegoś specjalnego problemu z danymi, ale naprawdę samo przepięcie odbyło się bezproblemowo. Ok, co tak naprawdę wynieśliśmy z tego, że przeszliśmy sobie od tego Spark Streamingu i tak szybko z niego uciekliśmy. Więc okazało się, że Spark to jest naprawdę kapryśna bestia. Jeżeli używaliście Sparka chociaż offline'owo, to pewnie mieliście jakieś padające joby ze względu na pamięć i tak dalej, ustawianie jakichś dziwnych parametrów. Jeszcze gorzej było w Spark Streamingu, więc na to trzeba uważać. Spark jest fajny, ma fajne API, ale jednak warto to wszystko jakoś brać z przymrużeniem oka, te obietnice, które dają autorzy Sparka. Natomiast bardzo fajnie pracuje się z mezosem i może to nie jest taki stricte hadoopowy produkt, ale doskonale da się na nim wyskalować aplikacje, podobnie, które często działają lepiej niż na Yarnie i daje się nimi lepiej zarządzać. I też to dało nam taki przemyśleniem tej całej sytuacji było to, że niekoniecznie, jeżeli mamy dużą ilość eventów, to tak naprawdę jest sens używać streamingu, bo jeżeli na przykład w Spark Streamingu mamy taki micro-batching, czyli i dostajemy eventy w paczkach po kilka sekund, czy tam z jakiegoś okresu czasowego. Ok, możemy to dostawać, tutaj też tak robiliśmy, ale to nic nie wnosiło. Dopóki nie trzeba przetwarzać tych eventów faktycznie razem, to może to jest bez sensu. I może są łatwiejsze sposoby na zrobienie właśnie tego. I to chyba była najważniejsza lekcja, której się nauczyliśmy przy tym. Poza tym, że poznaliśmy kilka fajnych technologii. Także jeżeli byście chcieli używać streamingu, na pewno warto, bo chłopaki to zrobili i im to działa. Naprawdę super. Ale są też inne drogi, więc niekoniecznie używajmy od razu takich super ciężkich technologii jak Spark Streaming. Także dzięki za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam. Do jakich use case'ów nie możecie użyć tej infrastruktury? Bo pewnie nie macie exactly once, zdobuję, wszystko musi być independentne. No tak, to prawda. To znaczy my też te eventy, które przetwarzamy, nie są super krytyczne, więc się z tym nam to bardzo nie przeszkadza. Mamy inne potencje, więc to nie przeszkadza. Ale czy na przykład z tych, wspominałeś o 15 różnych eventach, które przychodzą? Tak. I dla nich pisaliście osobne aplikacje. Czy te wszystkie 15 udało się digitalizować? Tak, tak. Znaczy to było, to, że było ich 15, to był tak naprawdę jakbyś wziął różne rodzaje JSON-a, które podlegały różnej transformacji. Być może trzeba było je zapisać gdzieś indziej, tak jakby innej persystencji na nich użyć. Ale to nie było to nie było tak, że te musieliśmy przetworzyć zdecydowanie inaczej niż tą grupę. Tak jak mówię, nie mieliśmy potrzeby przetwarzać je w grupach, żeby wyszukiwać jakiejś zależności. Nie mam pytań. A to takie niezwiązane. Z czego używacie do Service Discovery? Jakiegoś własnego narzędzia czy coś? Wiesz co, zdaje się, że to znaczy wszystko to jest oparte na Zuckerberze, ale jest na to napisana nakładka, która udostępnia to po HTTP. Generalnie usługi dostają się do tego po Zuckerberze. To jest kurator plus coś. W podobnej sytuacji kiedyś było Spotify i zdecydowano się na Storma.
działa stabilnie wtedy, kiedy jeszcze Spark Streaming był takim nowym wynalazkiem, Storm akurat był bardzo chwalony przez wszystkich i czy wy też mieliście takie dylematy, czy na przykład użyć Storma na tym etapie, zanim coś swojego takiego customowego na dobrą sprawę? Nie, wtedy, to znaczy my żeśmy zaczęli używać Spark Streaminga około czerwca 2014, tak mi się wydaje. Wtedy żeśmy robili taką ewaluację Storm, Sansa, Spark Streaming. Z tego wyszło, że Spark Streaming jest najfajniejszy dla nas właśnie ze względu na to, że sobie myśleliśmy, że będziemy z tym dzielić kod. To się okazało nieprawdą. Później jak już chcieliśmy przejść na jakąś apkę restową, to stwierdziliśmy, że nie będziemy się pchali w takie strumieniowe technologie, bo też nie widzieliśmy wtedy, że Storm da nam coś naprawdę fajnego. I dodatkowo mieliśmy już wtedy plan, żeby użyć Mezosa, więc co prawda chyba Storm się da na Mezosie akurat zainstalować, ale nie braliśmy go wtedy pod uwagę. Ta pierwsza ewaluacja już była tam, jak się odrzuciła. Ok, to jeśli nie ma innych pytań, dzięki. Jeśli chcecie mnie złapać po prezentacji, to zapraszam. My name is Paweł Manowiecki, as you see on the slide, of course. I'm working for Qlik since a couple of years in Poland, Warsaw Center. And I'm a big fan of Qlik since like 6 or 7 years already. Why have I decided to visit you? Let me ask you a question. Who knows Qlik? Raise your hand and press the button. Who knows Qlik view? Okay, so this is... I'm planning to show you something which is a little bit more techy than I used to present, just to grab your attention, and maybe on the next meeting I will show something more simple, okay? First of all, let me share with you my opinion on the topic, that big data is able to suck JSON. So it's not that bad. And this slide is just to wake you up at this point in time. Because what I want to show you is how can you see Qlik in the whole landscape you're dealing with. Yeah? So you are guys big data fans, yeah? And I'm the Qlik fan. How to match our brains together. So we have available since 20 years already an engine which keeps data in memory. Yeah? Everybody does memory, but it's not the same as the others do it. What do we have? We can, of course, compress data in memory, because in memory we keep it very simple, in very simple pointer form between the values. And thanks to this, you can offer to the end users very quick experience. It means they click, they ask a question, they get an answer, they ask another question, they get an answer. Next thing is, which is valid, and just this is like, I don't have too many marketing slides, don't worry. Next thing is that you can mash up data from multiple sources. So you don't have to stage everything to the like a view in a database, or that you have just a single table as an input. You can take from 5 sources, a little bit of big data, a little bit of small data in Excel, a little bit of text, a little bit of REST, data coming from REST, yeah? Whatever you wish, can make a data model inside. And funny enough, this is a discussable point whenever I discuss big data, because we can handle easily hundreds of millions of records on my laptop. You can do whatever you wish, you will not harm the PC. If you do it on the server, you will not harm server by using it. 1,000 people, 300 million rows, not an issue. Yeah, but we assume that big data is something bigger here. Yeah? So I also make an assumption today that we are talking about larger volumes once we go. And let me use this place, something, to explain the Qlik application concept. Because we say Qlik application, what the hell, what application? Is it transactional? Is it an ERP system?
Let me explain this to you. In normal Qlik app, there are three core elements. First is an ETL, which we in fact call script. And thanks to this, you can gather one specific app multiple data sources. Yeah, you don't have to even use any ETL before. You can do it in Qlik. But let's say you have it before, you do the streaming, all this creepy stuff which freaks me out. And then out of this, you can organize in Qlik a data model. Quite a special one. Just a side comment. It's not RDBMS. It's not relational. It's something different. You will once try it, you will understand. Not the time to explain that. And then we have all these beautiful visuals, which is the front to the end user, right? So he can click around, enjoy the data behind, which was gathered together by a developer, yeah? Who knows how to model, where to find the data. And today I wanted to show you that if you do think of big data, I have following vision in my mind. That there is a level of complexity and data volumes. Let's put this line in the middle to avoid any discussion. So you are here, your expertise is here. Huge data volumes, solving, streaming, keeping every log message, whatever you wish. Yeah? But at the very end, I always try to think about this poor end user who has just two eyes and his wish to see summarized, compacted data. Yeah, I spent 8 years in retail. I know exactly what every employee can do with analytics. Not that much as you. Yeah? And we need to bridge this gap. You can find some other solutions which are bringing this closer to the user, but what I'm trying to suggest is that this top of the triangle, which I have in my mind, is somewhere where you can use Qlik. Yeah? And in fact, don't forget that this can be 300 million records still, this level. So I had some customers which thought they have big data, talking about 400 million rows. Let them think this way, let them enjoy, but I don't think it starts here, you know. And what I want to show you, okay, another marketing slide that we do have partnerships with many technologies, you know, many technologies I have no clue about. But we have like 4 approaches. Like if I would have to support someone with a big data volume, with big data, then we have 4 levels how we can do it. We can do it in memory, we can reach out live to the data which is there. That's the second strategy. Third strategy is a technology of segmenting this data into pieces and keeping like slices and referring between the apps. So one app have this slice, another app have this slice. This is all nice. Another 15 minutes slide talk for every of these elements. But I want to jump directly into this last piece of our recommendation. That means on-demand app generation, which is very easy to do with the newest product, which some of you who know QlikView might not know that it exists, because it's called Qlik Sence. And what is our suggestion? That you can have an approach which we call shopping cart approach. Yeah? That somebody who is an analytic, so probably not you, guys, or raise your hand if you're an analytic. Raise your hand if you're a data scientist. Raise your hand if you are a sales manager. Okay, none of you is the person I'm talking about. Yeah? So this person wants to, yeah, because I want to tell you, okay, that teach me half of the time, that this lady is someone not with your skill set. These are the people in the business that meet you in the corridor and don't want to talk to you because they don't understand what you're talking about. Yeah. So
how to satisfy these people? Gather the data, I'm fine with this, but try to push as much of this data to the hands of very simple end user. And this is the corner we are in, which I draw there. One of the strategies, very popular to our surprise, already with QlikView, is a generation of pre-selected data slices, like offloading a piece of it to the Qlik environment so that you can have a speed of analyzing multiple things without the need to keep everything in Qlik. Like to use Qlik to substitute Hadoop, that's stupid. To use Qlik to substitute Spark, stupid. To use Qlik to substitute any of the technologies of big data. Leave it where it is, it's perfect. Just add on top something for your end users. What is the most interesting, which I'm also a big fan of it, is that our new product has APIs. These are REST APIs. There's full of them, so every single interaction with Qlik Sence is available to you as a function. And let me first show you a sexy example. There will be two. Sexy example of this. There is, okay, first the drawing. So you have any data lake. Let's take it generic. Whatever data source you think of. And we have, first of all, an app which is just indexing possible values of dimensions. Yeah. So let's say, I don't know, categories in Allegro, types of the product for someone. You know that the whole volume can be sliced based on this. And you make a first app which is the slicer. That's called slicer. And second app which is called template. And altogether, thanks to, for example, Node.js in the middle, can be orchestrated like this. You display an app with the selection within the page. We call it mashup. I don't know if it's correct in your dictionary, but a mixture of page and Qlik Sence. That's called mashup. And then once you press the button, which I will show you soon, then you land into a filled-in template, filled-in Qlik Sence template with the data taken out of the data lake accordingly. And this all can get asynchronous. Yeah. So if you have a query which needs 15 minutes, feel free to do it. So let me open a lot of demos. And that's why I want to break my laptop. I have a VM somewhere in my company, and this is the app. Take a look. This is a mashup. Here comes a Qlik Sence in its core, like not without any tuning. And this all was around, it's a web page where you see another app, in fact 2 objects of this app, 3 objects, sorry, 2 selections, and counter how many rows you fetch based on this. And you have a button which is very easily connected to Node.js, which Node.js will process a request to Qlik Sence to prepare this app newly based on the selection above. Because I don't have that much real estate, let me show it to you like this. So this is interactivity of Qlik Sence that I can, if I clear all my selections, I have 12 million rows. Sorry that it's not 1 billion, it's 12 million rows. And then you have selections like product names, categories. And I can say that I select some of them, maybe that's not that much to show you. And then I have the update application button. If I was before, the logic was, don't do it, yeah? Like I had a teacher in my school, in my high school, who said, nie ściągajcie internetu na dyskietki, proszę. Huh? That means you don't take Hadoop on a floppy disk, right? So this is the counter which tells you, this is just the logic somebody programmed. Too much, you're above the limit yourself to some slice. You can do it easily in a strange way. I will search just all products with A in the name, selected, that brings me 1000 records. I will show you this app. At the beginning looks like this. Just remember one of the numbers.
1854. And when I will press update the app, this asynchronously goes and asks Qlik Sence to process new data set. This place shows content of Qlik Sence, and it's immediately receiving, because Qlik Sence works through WebSockets, it's immediately receiving to all objects new data set. And then here you can interact with it however you wish to interact in a normal Qlik Sence way. The most classical thing in Qlik Sence is that all objects, thanks to connections between the data, interface each other. We don't plan it, we don't develop it, you just load the data, you click somewhere, and it's propagated to all objects of Qlik Sence. And this is just a short demo showing like a good-looking thing. Okay? So you can think of your storage in big data, in any of the data lakes technology, and then you can offload some bits and pieces, either aggregated or processed with your algorithm, or raw data. You can give it in the hands of someone who doesn't know at all what stays in the back, yeah? But you want to give it secure. Good. I close this. Time is running. Everybody keeps my time, but my second. I close the presentation completely. Okay. And now we would have nerdy example. Means a little bit more technologies in the game. This demo takes Twitter data with this technology which is named there, I don't know it too much. Then puts it into Elastic, then because there is JSON connectivity, Qlik Sence takes it over. Because Qlik Sence have REST JSON connectivity. So whenever you are here, Allegro is having data available through REST APIs. Just take Sence and load it. I will now try to open this page. PowerPoint. Nerdy demo comes here on another machine. How much time I have left? 0. A few minutes left. A few minutes. For a moment, password was forgotten by me. And take a look. Here you have a small page which is able to give you tweets through this channel of getting this via Elasticsearch from Twitter, which, as we see, can take some time. Little correction is needed because pictures aren't get. But then you can take this and analyze in Qlik Sence. By pressing this button, this process of getting the data out of this data source happens. Somebody coded it like this, so takes a template, fills in the template with a new data set directly from Elasticsearch. This will take some time because this VM is not optimal in I/O operations, so let's leave it. And I will just show you the GUI of a server, because on the server, once I will reach its hub, I will have all the applications generated by me. I will log in, even single sign-on. I have all applications created through many searches. So you can even plan a life cycle. If this was generated 5 minutes ago, it is not anymore needed. System will drop it. Yeah, so you can have a short life cycle of these applications. And one of the applications, let's say, is analyzing tweets about iPhone. Looks, of course, was created by nerds, so it doesn't look that sexy. It's having like user counts, tweet counts, classification like if was it retweeted or not, how many views it was, and then you can of course interact with this however you wish by selecting this. This gets propagated, and it all works like the Qlik Sence works. The point which I want you to take with you is that when you will visit help.com, we are quite openly showing there what kind of APIs we have here.
So you can read about APIs. We have plenty of them. You can use them with our free download. So you don't have to have a server, anything licensed to enjoy it. And last but not least, I will use my links. We have a page called branchclick.com, which tries to bring all the open source projects, so everything is on GitHub. When people put on top of these APIs their visualization extensions, server automation, all what you can take and enjoy on top of Qlik Sence. That's what I strongly recommend to a little bit look at, because finally you can then deliver to your end user a nice experience, very customized, however you wish that it will look. Let me go back to slides. Probably there was just a thank you slide. Thank you very much. I'll ask Adam later on where to place like links and stuff so that you can deep dive and follow up. But I'm open for questions. In Polish, maybe. In Polish or English? Po polsku. Okay, so In Polish or in English? Jak pan chce zadać? to z Twojego doświadczenia nie wiem, na ile znasz inne narzędzia tego typu Tableau, Spotfire czy coś. Muszę znać. To jaka jest przewaga Qlik nad resztą? Co jest najmocniejszą stroną Qlik? Sam fakt, że mamy model danych w środku, który działa w pewien określony, specyficzny sposób, o czym nie opowiadałem tutaj w ogóle, ale poprzez ten połączony zestaw tabel, jeżeli w jednej tabeli wykonasz zawężenie, to się propaguje po wszystkich tabelach w modelu, pokazując co jest powiązane, co jest niepowiązane. I to może być model zawierający naprawdę grube ilości rekordów. No. Mogę się pochwalić, że firmy takie jak Auchan, Samsung, N-Bank używają na co dzień do poważnej analityki Qlik. I te inne narzędzia mogą mieć właśnie bardzo fajne wizualizacje, ale problem u nich jest zawsze taki, zawsze coś do kompletu trzeba wziąć, żeby ten ETL zrobić, czy sprowadzić wszystko do jednego widoku, uprościć na wejściu tego narzędzia. A w Qliku jest tak, że takie firmy, jak wymieniłem, kupują Qlika i właściwie biorą dane transakcyjne, żeby zasilić rozwiązanie. Wcale nie jest potrzebna na przykład hurtownia pomiędzy, albo wygładzone dane, jasne, wyczyszczone dane zawsze, ale nie trzeba ich normalizować nawet wcześniej, tak? To mogą być różne technologie i według mnie to jest zaleta, no bo często firmy stoją przed wyzwaniem takim, że trzeba połączyć jakiś dziwaczny finansowy, CRM-owy, ERP-owy system w jedno. W innych technologiach jest to cięższe. A poza tym API, które osobom z takimi umiejętnościami jak wy, ja po prostu podziwiam tych kolegów wszystkich w internecie, co oni robią z tym. Zresztą tutaj wymieniłem, bo co tydzień wpadałem na jakiś crazy pomysł z Qlik Sence'em, to nawet nie wiedziałem, że coś takiego można z produktu wycisnąć. A te wykresy są generowane już po stronie przeglądarki, czyli wszyscy, tak jak podawałeś, że za dużo danych jest, to nie pozwala, to znaczy, że całość danych jest zaciągana do przeglądarki i tam są te wykresy. Ta dolna część. Nie. Wykres ma swoją dimensionality, swoją miarę do wyliczenia. Engine liczy to, co jest do podania do wykresu, a wykres wyłącznie wizualizuje. Czyli możesz mieć 400 milionów rekordów, a wykres liniowy, na przykład miesiąc po miesiącu, za jeden rok, to jest tak naprawdę przy jednej linii 12 punktów, które docierają do komponentu wizualizacyjnego i wizualizuje. Czyli to przetwarzanie nie jest po stronie wykresu, absolutnie. Bo to nie na tym polega, tak? Wtedy każda przeglądarka musiałaby mieć... Każdy komputer, na którym jest to używane, musiałby mieć bardzo mocny tablet. To ma działać nawet na urządzeniach mobilnych, tak? To jest przeglądarka. Ja mam pytanie o wizualizację, bo to fajnie wygląda bardzo wzorowo. Tylko pytanie, czy to jest, czy można dołożyć do tego dynamikę, czyli zmianę w czasie i tyle jeszcze na przykład mapę. Wszystko można. Mówiliśmy o Big Data. Ja szczerze mówiąc nie pokazałem żadnej prostej, klasycznej prezentacji narzędzia. Być może jak bylibyście zainteresowani, kto by był zainteresowany, to wtedy będę miał większą odwagę na następnym spotkaniu zaproponować Adamowi, bo nie miałem odwagi. Myślałem, że to będzie zbyt proste dla was, żeby to pokazać.
Kto by miał chęć obejrzeć Qlika na jakimś następnym spotkaniu? Ręka do góry i przycisnąć przycisk. No nie jest to większość niestety. No, chyba niekoniecznie jesteśmy targetem. Nie jesteście targetem. To spotkania Data Science. Są. Także tam może też. No na pewno pokażę, ale też chciałem Was zachęcić, że zawsze można tym wszystkim, z którymi macie styczność, a oni już muszą dostarczyć wynik do odbiorcy końcowego, żeby się zastanowili, czy Qlik Sence nie jest rozwiązany. Thank you very much for staying for a technical presentation that began with technical incompetence. Actually, it turned out very well that I'm at the end of this. And I would suggest to you that what the topic that I am going to discuss is really think about what you just heard over the last several sessions. There's a ton of different technology in the big data space. Okay, I mean, today you heard about Flink, Spark, Mesos, Hadoop, visualization like Qlik and many others. And the problem that exists for certainly big data practitioners is that they have to deal with almost all of these. So this is a slide that it's actually a Hortonworks slide, but I think it's a good representation of what they call a modern data architecture. But if you look at this, this is kind of a representation of at least one vendor's view of the Hadoop ecosystem. So there's Hadoop itself and Yarn and HDFS and Hive and Pig and Scoop and Flume and Storm and Kafka, and you know, you can go on and on and on and on, and the problem keeps getting bigger and bigger and bigger. And in almost every single one of those technologies, there's at least some component that is managed, whether you want to call it asynchronously, or in batch, or via workflows, and they are all different. Absolutely all of them. And this problem is just going to get bigger. It continues to get bigger and bigger. Now, the one thing about this particular diagram, and why I chose it, is that there are some interesting things here that are not big data necessarily. But almost every big data Hadoop kind of a project also includes, let's say, traditional technologies. So you have relational databases, you have data movement, you have ETL tools like Informatica and Cognos and DataStage and many, many others. And so the collection of technology that you have to manage is very large. And again, each one of them does it differently. So if you are familiar with the Hadoop ecosystem, generally what is considered the sort of standard workflow engine is something called Uzi. If you're familiar with Uzi, you know that it has a handful of functions within the ecosystem, and then everything that is outside of the ecosystem, you have to do on your own. You have to either write code, you have to do scripting, and you have to make, I mean, you as a practitioner, the technicians that build these kinds of applications, and eventually, unfortunately, users as well that are perhaps far less technical also have to try to use them and consume them, and you have this kind of a problem. So this poses several challenges to a typical organization. First, somebody has to build all of this integration, because whether you are talking about data lakes and just simply constructing the data lake, or being able to consume that data lake with analytics and additional processing, somebody has to build it. And if any of you are either today already in the big data space or heading in that direction, of course, that's great news for you, because data scientists and practitioners in the big data space are probably the most prized, least available, and therefore most expensive and largest salary kind of people in the technology space today. So, as an organization that may be paying you for your time and effort, they don't really want you to be doing scripting of processes and learning how to integrate technologies and really rebuild stuff that has been done many, many times before. So, you know, that's kind of the environment. And so you have two
choices, maybe 3 choices, and most, I think, wind up in a combination. You can either use many different tools. And to drive those tools, you have to learn them and understand them. You may choose to do scripting. And then you have to do a lot of scripting. And that scripting isn't very challenging. It's not that it's very difficult to do if you're a programmer or a technical person, but it takes a lot of time. You got to write the code, you got to test it just like any other code. You may be rewriting the same functions over and over and over again, which is something else that happens. And most organizations wind up with some kind of a hybrid. So what I would suggest to you, submitted for your consideration, is a way to say, let us abstract this notion of what and how we manage workflows and build jobs, and do it one way consistently across this incredible diversity of technology that we have to manage. Because if you think about what do you need to do in order to manage batch or to manage workflows, you can deconstruct it to a relatively small number of things. You have to know how to start a process in the application that you are dealing with. Okay? You have to know how to monitor it for success or failure. You have to be able to analyze, once it completes, whether it completed successfully or not. And it would be nice to be able to get its output for a variety of reasons, not the least of which is for human consumption, so that when a problem occurs, you have the opportunity to look at the logs in an easy way. Now, those are really kind of the major, if you want to think of, if there is such a thing as a set of atomic operations within a batch workflow management environment, but that's what they are. Nevertheless, absolutely everybody does it some different way. Now, there's another sort of layer, which is how you initiate things. When do you want to start a process? Again, there are probably a few categories of those kinds of considerations. There's date and time. There are various events that you may want to monitor for, such as file creation or file arrival or data readiness, some other ways to trigger based on events that occur in the environment. And that should be the way to start a workflow. And those are really, the major components. Now, it doesn't sound like it's very hard, but in the real world, if you look at any technology that you use, each one does it a little bit differently. And they do it to begin with because really there are kind of 2 major modes or models of computing. There's some kind of real-time transaction, interactive kind of processing, and then there is everything else. And I would argue that managing it with workflows is the everything else, which is kind of batch, which is what we do and what I'm kind of talking about here. So it's important enough that any new technology, any new major solution that comes along has to give you some way to manage batch. But that is exactly what causes the complexity of having to find a way to manage all that diversity in very different ways. So, that's what I came to talk about, is like, what do typical developers, let's say, I don't know about typical, I don't want to say that, but generally this actually comes from a blog that talks about workflow engines in the Hadoop ecosystem. So it wasn't authored, this list wasn't created by me, but I would probably argue that the last item in this list is pretty much the summary of what you should expect from a workflow management sort of framework or platform, I would say. And that is kind of, think about it the same way that you think about any kind of a development environment that you happen to choose. And the language that you choose to code in, and the expectation that you have. One of the reasons that, let's say, whatever language of choice you happen to pick has become popular is probably because it has abstracted
the underlying technology. Certainly that's what started Java. Okay? The ability to write once and run anywhere. Why was that such a powerful concept? Because the way to do it before that was that you had to write and rewrite and modify and update, and it was incredibly difficult. And so I would argue that the same kinds of criteria you would want to apply to how you manage workflows. Why do it differently all the time? Our goal, and we are a commercial vendor, so we're not open source, and that's certainly part of the conversation, but our goal is to provide a management framework that lets you manage batch regardless of what or how or where you need to run batch. So that's kind of the short story. This is kind of one of our views of what it looks like. I use this as an example only because it has some characteristics that I think are interesting to talk about. There is nothing in this view that will really tell you, and this is intentional, what technology components this workflow consists of. The intent is really, again, to abstract that. To say workflows are a collection of processes. And it doesn't really matter whether the process happens to be an ETL workflow in a traditional ETL tool, and then maybe some data movement operations, which we can call file transfer in whatever number of ways it happens, moving that data maybe from a traditional data source into an HDFS environment, initiating some processing as a result of that data either having been created or arriving. The processes that we then invoke could be, well, we used to talk about MapReduce, that's kind of passé, so let's talk about Spark. Whatever you want to call it, but there's a certain flow, progression, and logic, and operating at that level. Now, when you click in and double-click or drill down into any of this, you will see what you're actually running or executing. But operating at this level is the idea that we are able to achieve this level of abstraction without having to get down to this level of detail. And of course, the benefit is all of the things that I talked about. A way to be able to build workflows much more rapidly. To be able to absorb new technology without having to worry about the mechanics of how we're going to invoke things. Having built into this tool an assumption that when I connect two processes, that by default, process A has to complete with an exit code or a return code, a completion code of 0 in order for the next process to initiate. And if it does not, then the subsequent process doesn't begin. On top of that, we layer all kinds of functionality like the ability to define service levels and notifications and interact with change management or an incident management system, to be able to do forecasting, or there's a million other things that have evolved. And at this point, I always hesitate. Should I actually say that our solution has been in the marketplace for like 35 years? Because we started, I say back on the mainframe, and people think, oh my goodness, what is this thing? But the reason I talk about this is because we have been spending that much time refining and improving the way you manage batch. And if you kind of deconstruct what batch and what workflows are, they really haven't changed. In fact, when we first encountered, we got into the Hadoop space about 2.5 to 3 years ago, we were amazed to find that that environment and the ecosystem at that time looked an awful lot like mainframe systems looked, 20 years ago. Very, very basic capabilities, difficult to really work with, having to do a lot of work to get things to run, manual interaction. We listen to customers, so one of the slides in a previous session said, who was using, I think it was Flink, and customers like Capital One and Amadeus came up. Well, they've been using our solution for their traditional environment for decades now, and now are simply for them it was to plug in their big data environment into what they were already doing. Almost to the point where they didn't have to really learn very much about the technology. So again,
not to take too much more time, I have only a couple more slides. The process of how you want to define workflows depends on where you are in the sort of development life cycle and who you are. More traditional organizations, large enterprises might have, dedicated teams for building workflows and then operationalizing them and managing them. And those groups tend to want to use pretty clients and GUIs and drag and drop capabilities and things like color and simple forms are what they look for, because they have certain constraints in terms of who are the people building workflows. We take a look at what's going on in the world today, where developers want to be able to build everything as code. Their business logic is code, their infrastructure is code, and their workflows should be code. And so, you have APIs that you can consume, or CLIs if you want, or you can build XML documents manually, however you want to do it. And the full range of capability is available, to have you work or interact with our solution or tool however you want. The thing that I think is very important for us is the fact that we have added a component that allows us, or allows users to in effect teach our solution how to interact with any technology. It was perhaps big data that kind of tipped us over the edge in terms of being able to support new technology or new applications. We as a vendor simply cannot keep up with the pace of how many applications and how many different technologies are emerging, and so instead we built something that just lets you do that. And again, it does that with a very simple designer that assumes this deconstruction of workflow processing just the way I described. You tell us how to start a process in the application, assuming it has automation interfaces, which probably if you have an application today that doesn't have automation interfaces, you're probably not going to use it anyway. So everything pretty much does. You tell us how to start a job, or how to start a process, how to monitor that process for completion. Once it's completed, what are the criteria? How do you actually determine that? And then how do you also retrieve output, which we then save and manage, so you don't have to write. And it's really amazing. I've looked at I don't know how many scripts that people run, and probably somewhere between 30 to maybe 80% of the logic in scripts relates to setting up the environment, deconstructing the environment perhaps, managing logs and output, and determining success or failure of the stuff that's actually running inside of this script, right? And those are the basic things that we actually do, that we actually perform. So, that's kind of part of monitoring workflows, which, again, you can either teach us how to do for an application that we don't support natively, but chances are very good, and certainly all the stuff that you've been hearing here today, we already support out of the box. So, that's kind of the short discussion related to our solution, which, by the way, is called Control-M, which I didn't mention earlier. But, being sensitive to previously taking some time and that you may want to all go home, I will stop and maybe open it up for questions at this point, if you have any. Yes? Is it only drag and drop interface, or is there any API? There's both. There's drag and drop, available both via a thick client, web client. There are APIs. You can also even build XML documents directly if you want. You can interact with, and there's a set of APIs for tracking, for making requests, so full set available all the way around. By the way, just as sort of an equivalent in the Hadoop environment or the big data space, certainly the sort of the major workflow engines that you may be familiar with. I mentioned Uzi, Luigi, I'm sure you're familiar with, Azkaban, which is another one. All of these are kind of interesting in that they have different levels of support within the ecosystem and within the open source community. One of the questions that we get asked being a commercial vendor is how do you compete against open source?
And so I have a long discussion about how not all open source projects are created equal. If you think about Hadoop, there are something like, I don't know, I think 9,000 or 10,000 committers in the world. If you look at Uzi, which is also an open source project, I think there are something like 20 or 25 committers. So, you know, there's a big difference, and just because you're an open source project does not necessarily mean that the pace of innovation will be great, that you will keep up with technology, and there are certainly many open source projects that haven't really gone very far at all and kind of been abandoned. I'm not suggesting it's going to happen with Uzi, but nevertheless, we are way further ahead in terms of functionality, and so we're sensitive to the fact that there's an open source bias and that we have to react to it, and you know, we've changed the way we deliver functionality to ensure that we keep up with the progress of the community. You know, and some of the things that have changed our focus, you know, focusing more on providing more APIs, more ways to consume our product, you know, ability to you know, support dynamic environments, spinning up and instantiating control M stacks on public cloud vendors and so forth. So, you know, all of those kinds of things are available. Anything else? Maybe one from my side. Since this is a commercial product, is there a way to use it free of charge for POC purposes and so and like that, sure. Or absolutely, absolutely. So I'm based in Canada. I'm not here that often, which is why the name that you see here is my colleague sitting in the back. So, but yes, we offer POCs. There are test drive environments available. Where you can, you know, get sort of exposure to it. There's lots of different ways. We're also, you know, again, sensitive to consumption models in various communities that are perhaps a little bit different than the enterprise, and so we make sure to provide the flexibility to make it available to anyone who wants to try it. Anything else? Thank you very much.